Marku, jakie wydarzenia ostatnich miesięcy najmocniej wpłynęły na obecny kształt i kondycję branży napojów alkoholowych? Pewnie zanim przejdę do ostatnich miesięcy, to pozwolę sobie gwolą wstępu do tego, żeby nawiązać do ostatnich wręcz 20 kilku lat, czyli do tego przełomu wręcz 80., 90., kiedy to w Polsce konsumpcja alkoholu wyglądała jakże inaczej niż teraz. No bo podówczas, tak jak pewnie obaj pamiętamy, ponad Niestety. 2/3 konsumpcji w Polsce alkoholu to była wódka. Whisky prawie się nie piło, od czasu do czasu można ją było nabyć w Peweksie, poza wódką jeszcze parę innych gatunków, no ale przede wszystkim było to piwo, które tą pozostałą 1/3 wypełniało. Później jak do Polski zaczęły wchodzić międzynarodowe koncerny właśnie browarnicze i te 3 największe wykupiły większość browarów w Polsce poprzez jakże sprawny i skuteczny lobbying, doprowadziły do takiego, a nie innego ustawodawstwa, które piwu pozwala jako jedynej kategorii alkoholowej na reklamę, jak również do tego, że płacą tak naprawdę jako jedyni 1/3 akcyzy tej, którą płacą wszyscy inni gracze na rynku, włącznie z cydrem z tychże polskich jabłek. No i efekt tego jest taki, że minęło 20 kilka lat od tego okresu przełomu i zmian i pijemy, o ironię losu, na koniec dnia dokładnie tyle samo, co wtedy, jeżeli byśmy to przeliczyli na czystą jednostkę alkoholu. To, co się zmieniło, to odwróciły się proporcje, czyli w tym momencie 2/3 konsumowanego w Polsce alkoholu stanowi piwo, podczas gdy tylko 1/3 stanowią alkohole mocne, czy też właśnie wino, a może też cydr i tak dalej, i tak dalej. Więc to była pierwsza podstawowa zmiana, która ewoluowała w Polsce przez ostatnie 20 lat i tak mniej więcej ta konsumpcja wygląda. Nawiązując do ostatnich miesięcy, tak naprawdę początek tego roku połączony był z podniesieniem akcyzy, ponownym podniesieniem akcyzy znowu o 10%, co I oczywiście... ostatnim, jak rozumiem? Tak, no ustawa, która została zatwierdzona w roku ubiegłym, mówi o tak zwanej roadmapie, która powoduje, że 10% podwyżki akcyzy mieliśmy w roku ubiegłym, a następne 5 lat sukcesywnie co roku mamy o 5% mieć podnoszoną akcyzę na alkohole proporcjonalnie tak, jak ją mają dotychczas. Więc to oczywiście przełożyło się na price pointy, no, mówiąc naszym slangiem marketingowo-sprzedażowym, na przełamanie pewnych price pointów, bo dotychczas gdzieś jeszcze tak 2 lata temu można było kupić taką najtańszą butelkę wódki za 20 zł, czy to 19,99. Teraz już jest to pieśń przeszłości, wszystkie mają 2, a już coraz więcej 3 z przodu, więc ten alkohol staje się coraz droższy. Nie bez wpływu na całej sytuacji pozostała też wojna na Ukrainie, bo to też jednak zmieniło czy to morale, czy postrzeganie bieżącej sytuacji przez konsumentów i galopująca inflacja. Inflacja, która wpłynęła w gigantyczny sposób na koszty wytworzenia alkoholu, no bo jednak w koszcie wytworzenia alkoholu dużą część stanowi opakowanie, czyli właśnie szkło, gdzie prawie 50% w koszcie szkła stanowi energia, gaz i energia elektryczna. Praktycznie każda jedna rzecz, która jest w alkoholu, została bardzo mocno dotknięta poprzez wzrost kosztów. Czy to jest aluminium, czy to jest papier i tutaj mówimy o 30-40% wzrostach, czy też to, z czego robimy alkohol, czyli jęczmień, żyto. Wzrosty są ponad 100%, jeżeli chodzi o koszty, w stosunku do tego, co było rok temu. Więc połączenie 10% wzrostu akcyzy plus bardzo wysokiego, dwucyfrowego wzrostu kosztów wytworzenia doprowadziło do tego, że ceny alkoholi w Polsce wzrosły bardzo mocno dwucyfrowo. No i to, co obserwujemy teraz, jeżeli chodzi o tendencje na rynku, na tak zwanym year to date do połowy roku mamy 4% spadek wolumetryczny konsumpcji alkoholi w Polsce. Niewesoła przeszłość, a powiedz mi trochę o przyszłości. Już trochę odpowiedziałeś na to pytanie, mówiąc o tym, że jest roadmapa akcyzowa, inflacja prawdopodobnie też się nie skończy, ale czy to będą jedyne czynniki, które będą kształtowały rynek alkoholi w najbliższej przyszłości? Znaczy, cena jest oczywiście jednym z wykładników. No niejednokrotnie mówimy o 4 czy o 5P, patrząc z punktu widzenia marketera na rynek. Jednakże jak spojrzymy na konsumpcję i trendy konsumenckie, one również ewoluują. To, co dla mnie jest szalenie ważne i bardzo pozytywne w konsumpcji alkoholu w Polsce, to tak jak te 20 lat temu pewnie najczęściej piliśmy alkohol po to, żeby się upić, mówiąc wprost. W tym momencie coraz częściej pijemy alkohol po to, żeby był dodatkiem do posiłku, po to, żeby wypić 50 czy 100 ml
tak po prostu przy okazji, nie wiem, jakiegoś spotkania towarzyskiego. I to, co zauważamy już od wielu, wielu lat, to jest rosnący udział kategorii premium właśnie w sprzedaży alkoholi. Czyli coraz częściej pijemy te rzeczy, które nam po prostu smakują, które są dobre, które automatycznie też są bardzo często droższe. Alkohole wyższej jakości. No jakbyśmy spojrzeli na przykład na kategorię whisky, która jeszcze te 20 lat temu była prawie śladowa. W ciągu ostatnich 5 lat kategoria whisky rosła średnio 16% rocznie, co powodowało coraz większe przełożenie się konsumpcji właśnie z wódki, szczególnie wódki czystej, na whisky. Konsumenci polscy coraz więcej podróżują, wyjeżdżają za granicę, mają kontakt z różnego rodzaju alkoholami, więc ta konsumpcja chociażby whisky, ale również ginów, rumów, jakże kategorii tak zwanych alkoholi z kategorii sparkling wines, czyli różnego rodzaju produktów winnych, ale jednak musujących. I tutaj Prosecco wiedzie prym. Również w ciągu ostatnich 2-3 lat rosła o praktycznie 40-50%, czyli mamy boom na Prosecco, które każdy z nas gdzieś tam wyjeżdżając w te cieplejsze kraje ma okazję spróbować. No i w Polsce to Prosecco może też przy okazji zmian klimatycznych jest coraz bardziej popularne i dlatego też bardzo ładnie rośnie na naszym rynku. Więc podsumowując, premiumizacja, obniżenie średniej zawartości alkoholu, bo alkohole smakowe takie jak lubelska czy saska czy ikoniczna żołądkowa gorzka mają około 30%, a nie 40% tak jak wódka i te właśnie kategorie rosną, plus nowe kategorie takie jak whisky, gin i rumy. Okej. To ja jeszcze dopytam o jeszcze jeden trend, a mianowicie o trend prozdrowotny. Bo też widzimy na rynku alkoholi, że te low alcoholic albo non-alcoholic również rosną. Jak to widzisz, jak to będzie wpływało na rynek napojów alkoholowych? Znaczy, ta kategoria, definiujemy ją, można powiedzieć, jako RTD, czyli tak zwany ready to drinks. I ta kategoria praktycznie w każdym rynku, nie tylko Unii, ale na całym świecie jest bardzo mocno obecna. Jest pierwszą i taką podstawową konkurencją napoi o niskiej lub średniej zawartości alkoholu, czyli właśnie piwa, tych alkoholi, które są serwowane 4-6% zawartości alkoholu. Jednakże w Polsce, jeżeli weźmiemy sobie przykładowy gin z tonikiem, który jest w puszce, musimy zapłacić od niego pełną akcyzę, podczas gdy piwo, mając 5 czy 6%, płaci 1/3 tej stawki. Tak więc u nas kategoria RTD na jedynym rynku z całej Unii praktycznie nie istnieje. Jeżeli popatrzymy na to, co jest na półkach sklepowych czy w lodówkach w sklepach, całej tej kategorii ready to drink praktycznie nie ma, bo ona jest dwukrotnie droższa niż chociażby w Czechach, czy w Niemczech, czy na innych rynkach. Więc miksujemy te alkohole i ta miksologia, o której często mówią barmani, następuje. Pijemy coraz więcej w drinkach czy też w koktajlach, dolewając soft drinki czy też soki. Jednakże kategorii gotowych napojów ciągle nie ma, bo one byłyby całkowicie nierynkowo drogie. Dzięki. Słuchaj, to wrócę jeszcze może trochę do początku swojego pytania, bo rozpocząłem je od trendów zdrowotnych czy prozdrowotnych, które tak widać w poprzek różnych kategorii. No i w kontekście tych trendów prozdrowotnych branża napojów alkoholowych może kojarzyć się różnie, albo różnie się o niej mówi. No i to mnie sprowadza do myśli, do tematu ESG. I gdybyś mógł powiedzieć, co branża, jako poszczególne firmy, jako stowarzyszenia reprezentujące branżę, co robicie w tym zakresie? Jeżeli popatrzymy na alkohol, oczywiście alkohol, co zawsze powtarzamy, należy pić i spożywać odpowiedzialnie, w odpowiednich ilościach i starać się go nie przedawkować, bo tak naprawdę nie o to w tej konsumpcji chodzi. Jeżeli popatrzymy na ESG, różnego rodzaju projekty, które są prowadzone od wielu, wielu lat, głównie poprzez PPS jako polskie stowarzyszenie, można powiedzieć, producentów branży spirytusowej, ale również bardzo wiele projektów jest prowadzonych przez poszczególne firmy i koncerny, które to ESG mają w swoim DNA. Staramy się, można powiedzieć, edukować konsumentów w kilku dziedzinach. Pierwszą podstawową jest to, że oczywiście nie należy pić alkoholu, jeżeli jest się w ciąży. No niby oczywista oczywistość, ale jeżeli popatrzymy na badania, ciągle 20 kilka procent kobiet uważa, że no w gruncie rzeczy takie piwo, to wino to można wypić, bo to taki nie alkohol.
to jest taki sam alkohol jak każdy inny i prowadzimy programy edukacyjne zarówno w internecie, jak też również pojawiają się różne artykuły w prasie, które bardzo mocno informują o tym. Informujemy również o tym lekarzy, prowadzimy dla nich szkolenia, drukujemy ulotki, staramy się informować. Drugą szalenie ważną rzeczą, która była jeszcze pewnie 20 lat temu plagą w Polsce, ale ciągle te przypadki się pojawiają, no to jest niestety prowadzenie samochodów i pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu. To piłeś nie jedź jako hasło zostało wykreowane właśnie przez PPS lata temu, jak wprowadzano tenże program właśnie do edukacji, można powiedzieć, społeczeństwa. On cały czas jest kontynuowany. Bardzo mocno współpracujemy z Komendą Główną Policji, z komendą właśnie, która zajmuje się ruchem drogowym i wspólnie z nimi również prowadzimy tego typu programy, edukując również ludzi, pokazując im, jak to wygląda, wręcz robiąc symulatory, które pokazują, jak zachowuje się ludzki organizm, a przede wszystkim nasz wzrok i postrzeganie otoczenia pod wpływem alkoholu, bo czasami wydaje nam się, no przecież wypiłem tylko 2 drinki, to ja mogę jechać. Nie, nie możesz. Zero tolerancji dla alkoholu, jeżeli prowadzimy samochody i to jest jedno z głównych haseł naszego projektu. Następnym z projektów jest oczywiście wzmacnianie edukacji właścicieli sklepów po to, aby sprawdzali, czy nie sprzedajemy alkoholu osobom nieletnim. To jest również szalenie ważne, jak również to, że zgodnie z prawem właściciele sklepów czy też ekspedienci nie powinni sprzedawać alkoholu osobom, które już są pod wpływem alkoholu. Mówimy o minimalizacji problemu choroby alkoholowej, czyli kolokwialnie alkoholizmu i to jest jedna z dróg, którą powinniśmy iść. Więc my jako branża zawsze to wspieraliśmy i będziemy to robić na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat. Okej. Natknąłeś mnie jeszcze w swojej wypowiedzi jednym wątkiem i zadam Ci pytanie, którego nie miałem Ci wcale zadawać, a mianowicie powiedziałeś o Waszej współpracy z policją, ale to mnie natchnęło na taką myślą, bo coraz częściej mówi się o tej szalejącej inflacji, rosnącej akcyzie, rosnących cenach alkoholi w kontekście budzącej się ponownie szarej strefy. I czy masz pogląd na to? Szarej strefy Tak, no handlu alkoholowego. niestety obserwujemy to. Szara strefa jest przez to pewnie, że szara, trudno mierzalna, bo nie możemy pójść do Nielsena czy CMR-a i powiedzieć, zmierzcie nam, ile w szarej strefie się sprzedało. Natomiast to, co widzimy po bardzo dokładnym skaningu sprzedaży z poszczególnych punktów detalicznych, to widzimy, jak spada konsumpcja w pewnych regionach, gdzie oczywiste jest to, że tam właśnie rośnie konsumpcja alkoholu, który głównie jest przemycany. Ponownie wracając do konfliktu na Ukrainie, o ironię losu, efektem ubocznym tegoż właśnie jest wzmocnienie również bardzo dużego przemytu z terenów czy to Ukrainy, czy Rosji, ale również Litwy, bo tam też ten alkohol jest ciągle tańszy. I jeżeli popatrzymy teraz na te tereny wschodnie i zmierzymy konsumpcję, może nie konsumpcję, zmierzymy rotację produktów alkoholowych właśnie na tych terenach wschodnich, tam ona jest najbardziej dotknięta właśnie tym importem równoległym, który trafia do nas z tamtych regionów, no jednak akcyza na alkohol na Białorusi czy na Ukrainie jest nieporównywalnie niższa i ten alkohol, nie mówię już nawet o alkoholu nabytym bez akcyzy, ale nawet takim kupowanym oficjalnie w tamtych krajach, normalnie w sklepach, jest znacznie tańszy. I widzimy, że tak jak szara strefa jeszcze lat temu kilka, kiedy ta akcyza była na jakimś w miarę akceptowalnym poziomie, była oceniana, że stanowi między 2 do 5%. Teraz według naszych wewnętrznych szacunków ona już sięga 10%, a obawiamy się, że przy dalszym, tak mocno wykładniczym wzroście cen produktów na półkach, ona będzie rosnąć niestety dalej w bardzo szybkim tempie. Marku, mówiłeś o wielu wyzwaniach i chciałbym Ci zadać na koniec takie jedno pytanie. Wyobraź sobie, że mamy tutaj magiczną różdżkę, ja jestem Harrym Potterem, a Ty masz 3 życzenia. To co byś chciał, żeby się wydarzyło, żeby branży napojów alkoholowych było lepiej, żeby mogła się dynamicznie rozwijać, żeby nie cierpiała?
zaczęło się robić bardzo przyjemnie. Pewnie pierwszą kwestią chciałbym, żeby całość branży alkoholowej była traktowana według tej samej zasady. No bo jeżeli popatrzymy na to, czy to jest cydr, czy to jest piwo, czy to jest wino, gin, whisky, czy też wódka, to dalej jest to samo C2H5OH. I czy w środku mamy 2%, 5, 15 czy 40, jest to ten sam alkohol i w zależności jaką objętość spożyjemy, tyle czystego alkoholu przyjmiemy. Więc pierwszym moim marzeniem, mam nadzieję, że całkiem realnym, jest to, że akcyza, która jest opłacana przez nas jako producentów, a finalnie przez konsumenta, jest dokładnie taka sama dla wszystkich producentów w branży alkoholowej, no bo tak nakazywałaby logika. Pewnie drugą kwestią jest to, że jeżeli jedna kategoria alkoholowa może się reklamować, dlaczego nie może się druga? No, mówimy o równości w biznesie. Niejednokrotnie o to w różnych kategoriach i w różnych branżach walczyliśmy. Preferencje, jak wiemy, mając bardzo liberalne poglądy ekonomiczne, nigdy nie działa dobrze. Regulacje odgórne powodują pewne dystorsje na rynku, no i to tutaj też jesteśmy bezsprzecznie tego świadkiem. Trzecia, pewnie znowu ustawodawcza. No 2 lata temu byliśmy świadkiem wprowadzenia chyba najbardziej absurdalnego podatku, jaki można było sobie wyobrazić, czyli coś, co się nazywa kolokwialnie podatkiem małpkowym, czyli tak zwanym podatkiem od małych formatów, który znowu tak surprise, surprise dotknął tylko jednej kategorii alkoholowej, no bo mówimy o alkoholach do 300 ml w opakowaniach. No jakoś nigdy nie widziałem piwa poniżej 300 ml, a te wódki smakowe, czy też napoje smakowe, alkoholowe, które mają po 20, 25, 30% w takich opakowaniach właśnie są sprzedawane. No i ich cena po wprowadzeniu tego podatku wzrosła o ponad 20 kilka procent i dość analogicznie spadła ich sprzedaż. W tym samym czasie, żeby było śmieszniej, wzrosła sprzedaż półlitrowych opakowań, no bo konsument, jak to ktoś kiedyś powiedział, nie jest idiotą i umie liczyć. Tak więc zamiast kupować 400 potencjalnie w ciągu tygodnia, kupuje teraz 1 butelkę półlitrową. Efekt finalny jest taki sam, na pewno nie jest prozdrowotny. Dokładając do tego, jeżeli już płacimy te podatki i one były wprowadzane pod egidą Ministerstwa Zdrowia, chciałbym, żeby faktycznie te pieniądze były przeznaczane na edukację społeczeństwa i na profilaktykę alkoholową, bo jestem przekonany, że to nie tylko w moim przypadku, ale wszystkich moich kolegów również z PPS-u zarządzających pozostałymi firmami ambicją jest nie to, żeby alkohol był konsumowany po to, żeby się upić, tylko po to, żeby dodawać tego, jak to kiedyś Himilsbach powiedział, pierwiastka baśniowego do naszego szarego życia i być takim miłym i sympatycznym dodatkiem od czasu do czasu, który konsumujemy. Wielkie Więc to dzięki. tyle Harry Potterze z listy życzeń. Tak, na początku tego pytania powiedziałem wyobraź sobie, więc teraz przypominam, że nie mamy różdżki, nie jestem Harry Potterem, nie bij mnie, jeżeli twoje życzenia się nie spełnią. Dzięki wielkie. Dziękuję.